Byłem na zachodnim Pomorzu. Widziałem, z jaką satysfakcją, mimo kłopotów, tak jak wszędzie w Polsce, także na rynku pracy, ludzie opowiadali mi, że uratowali zakłady chemiczne w Policach wielką, ciężką robotą. Kiedy widzę tych, którzy budują gazoport, absolutnie kluczowa kwestia dla naszego bezpieczeństwa energetycznego. I kiedy rozmawiam z liderem listy zachodniopomorskiej, Dariuszem Rosatim, czy wiceliderką Bożenną Bukiewicz, to widzę ludzi odważnych, którzy wierzą w to, że zachodnie Pomorze, Lubuskie, zachodnia Wielkopolska, Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Opolszczyzna, to może być nie tylko ta geograficznie zachodnia ściana, ale to może być ten kręgosłup Europy gospodarczy i transportowy. Dlatego zdecydowaliśmy się na ustanowienie strategii dla Polski Zachodniej. Za tym będą szły także środki, ale środki nie będące jakąś darowizną czy łaską. To są środki, to są inwestycje w przyszłość Polski i Europy, bo takie jest zadanie zachodnich regionów Polski, stać się osią gospodarczą i komunikacyjną dla całego kontynentu europejskiego. Kiedy na Dolnym Śląsku rozmawiam z Bogdanem Zdrojewskim czy z Danką Jazłowiecką z Opola, to widzę przed sobą ludzi, którzy wiedzą, co to jest Europa i którzy mają tę wielką satysfakcję w Opolu, bo udało się przekonać wszystkich na przykład do budowy elektrowni Opole, to też jest ważne dla Śląska, jak się domyślacie, bo to elektrownia na węgiel, albo stworzyć bardzo ambitny plan ratunkowy w związku z kryzysem demograficznym. Jak rozmawiam z Bogdanem Zdrojewskim, to rozmawiam z człowiekiem, który wie, co to znaczy mądry samorząd i który potrafił z Wrocławia uczynić perłę nie tylko w wymiarze regionalnym, ale europejskim. Chcę powiedzieć, że gdziekolwiek w Polsce jestem, widzę właśnie takich ambitnych, wierzących we własne siły i wierzących w Polskę ludzi Platformy. Widzę na moim Pomorzu lidera listy Janusza Lewandowskiego, który przywiózł do Polski te słynne 300 miliardów, dzięki czemu Polska przez kolejne 7 lat będzie znowu najszybciej rozwijającym się krajem w Europie. Jestem o tym głęboko przekonany. I widzę Henię Krzywonos, która tak jak odważnie potrafiła uczestniczyć w wielkim strajku sierpniowym, tak dzisiaj odważnie i absolutnie bezpretensjonalnie potrafi bronić prawa kobiet do godnego życia i prawa rodziny do wychowania dzieci, bo ona wychowała wiele dzieci, które nie były jej dziećmi, a stały się jej najbliższymi osobami. Kiedy jestem na Kujawach i Pomorzu i widzę tych fajnych, ambitnych ludzi, czy to jest Otylia Jędrzejczak, czy to jest Tadziu Zwiewka i lidera listy Jacka Rostowskiego, to mam prawo powiedzieć, że Polska w Europie stała się krajem kapitalnego przykładu, jak radzić sobie z kryzysem finansowym właśnie dzięki temu człowiekowi, dzięki Jackowi Rostowskiemu. Warto o tym pamiętać wtedy, kiedy zastanawiamy się, czy do Parlamentu Europejskiego wysyłamy kompetentnych ludzi. Bo wszystkie osoby, które wymieniłem do tej pory, to jest naprawdę szczyt europejskich kompetencji. I Jacek Rostowski jest tutaj znakomitym przykładem. Albo kiedy jestem na Warmii, Mazurach i na Podlasiu, bo to dzisiaj jeden okręg. I kiedy widzę Basię Kudrycką, dziewczynę z Podlasia, twardą i upartą, dzięki której i w Białymstoku, i w Suwałkach, ale też w całej Polsce widać europejskie uczelnie i europejskie laboratoria. Widać miliardy euro wydanych na tę infrastrukturę, tu na Śląsku też, na infrastrukturę nauki. Widać, jak polskie uczelnie przekształciły się na naszych oczach w najnowocześniejsze placówki w Europie. I widzę też Pawła Papkę, kiedyś naszego bohatera sportowego, wybitnego siatkarza, ale też świetnego, energicznego, młodego parlamentarzystę. I ten duet przekonuje mnie, że i Warmia, i Mazury, i Podlasie będą miały naprawdę świetnych reprezentantów. Widzę Elbląg. Spotkałem się tam z kilkoma tysiącami ludzi w rocznicę wejścia do Unii Europejskiej. Byli przedsiębiorcy, byli robotnicy, byli emeryci, byli bezrobotni. I jedna rzecz łączyła tych ludzi. Pełne przekonanie, że Polska dobrze wykorzystuje swoją szansę europejską i ma szansę dalej ją dobrze wykorzystywać, jeśli wybierzemy sensownych ludzi. Taka energia, jaka biła w Elblągu od wszystkich, niezależnie od ich aktualnej sytuacji, to było coś, co naprawdę może ponieść każdego polskiego polityka w te takie najwyższe rewiry. Także
naprawdę odczuwałem autentyczną dumę. Na Mazowszu, kiedy widzę twardą, odważną i uczciwą kobietę Julię Piterę, czy wzorowego wojewodę Jacka Kozłowskiego, czy w Warszawie Danuta Hübner, premier rządu kobiet, komisarz europejski, naprawdę nasza europejska chwała, kobieta nadzwyczaj kompetentna, czy Michał Boni, człowiek instytucja, czy Paweł Zalewski, wszyscy pamiętamy go jako świetnego eurodeputowanego. Łódź to samo. Joasia Skrzydlewska była młodym politykiem, kiedy pojechała do Brukseli. Dzisiaj kandyduje ponownie jako doświadczony, kompetentna eurodeputowana. I lider tej listy Jacek Saryusz-Wolski. Nic lepszego w Europie nie mieliśmy, jeśli chodzi o kompetencje, taki europejski sznyt. To on budował świadomość europejską w Polsce. Czy Lublin, trudny dla nas region. I Michał Kamiński, dość heroicznie podejmujący walkę w trudnej sytuacji, ale żebyście wy widzieli, jak on tam każdego dnia, w każdej lubelskiej wsi, w każdym mieście tego województwa przekonuje do czegoś, co on wie najlepiej, że warto obronić Polskę i reputację Polski w Europie przed PiS-em, bo kto lepiej wie, że to jest nasz obowiązek i że warto to zrobić. Czy też towarzysząca mu jako wiceliderka listy Monika Lipińska, świetny samorządowiec, wiceprezydent Lublina, którego prezydentem też jest człowiek Platformy. Lublina, który świetnie się rozwija i którego mieszkańcy wiedzą, że tam ludzie Platformy są najbardziej kompetentnymi w samorządzie. Pamiętam dobrze Puławy. W Instytucie Upraw spotkałem się z ludźmi, którzy pokazali mi, że Lubelszczyzna to nie tylko świetnie rozwijające się rolnictwo, to nie tylko wysoka kultura i szkolnictwo wyższe w samym Lublinie, ale w Puławach to także niezwykle ambitna polska chemia i nauka na najwyższym światowym poziomie. Spotkałem tam kapitalnych ludzi, którzy wierzą w swoje siły i wierzą w polską szansę. Czy w Małopolsce Róża Thun, młoda kobieta, a już legenda Parlamentu Europejskiego, nie muszę jej reklamować nikomu, czy Bogdan Wenta. Ktoś mówi, piłkarz, ręczny trener. Słuchajcie, warto w Kielcach zobaczyć, co znaczyło dla Kielc, dla całego Świętokrzyskiego i dla całej Polski te zwycięstwa nad najbardziej renomowanymi drużynami, ten duch walki i także nadzwyczajne kompetencje tego niespodziewanego dla niektórych lidera naszej świętokrzyskiej listy. Tu na Śląsku, czy muszę wiele mówić, Jerzy Buzek. Premier, którego doceniono po latach może bardziej niż wtedy, kiedy był premierem, ale dzisiaj tu na Śląsku i w Polsce wiemy, że o lepszego premiera będzie bardzo trudno. Jestem kompetentny w tych sprawach i wiem, co mówię. Chciałbym kiedyś doczekać choćby części tak dobrej opinii, jaką ma dzisiaj Jerzy Buzek w Polsce i w Europie. Pierwszy polski przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Czy Krysia Szumilas. Cicha, skromna, niektórzy sądzą, że za cicha, biorąc pod uwagę jej możliwości, jej cywilną odwagę. Ile ona dobrego zrobiła w sprawie edukacji, chociaż nie zawsze umiała o tym dobrze opowiedzieć, ale ile dobrego zrobiła, jeśli chociaż połowę z tego zrobi w Parlamencie Europejskim, naprawdę będziemy mogli być z niej dumni. Wielkopolska. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, dziewczyna, kobieta, pani minister, która potrafiła sprawy równouprawnienia postawić na bardzo wysokim piedestale, ale bez żadnego doktrynalnego, ideologicznego szaleństwa, które czasami towarzyszy debatom, tego typu debatom w Polsce i w Europie, bo okazała się nadzwyczaj kompetentna, a przy tym obdarzona zdrowym rozsądkiem. Czy Adam Szejnfeld, chyba jeden z najbardziej kompetentnych parlamentarzystów w sprawach gospodarczych, nie tylko w Polsce. Wielkopolska, sama nazwa tego województwa mówi wszystko i chyba
My, ludzie Platformy, szczególnie dobrze wiemy o tym, jak etos wielkopolski jest nam bliski i jak bardzo potrzebny jest ten etos w budowaniu tej nowoczesnej europejskiej cywilizacji tutaj w Polsce. Drapię się po głowie i zastanawiam się, czy jakiś region pominąłem. Podkarpacie, gdzie liderkami są dwie kobiety. Nie wiem, czy jest taka druga lista w Polsce do Parlamentu Europejskiego. Ela Łukacijewska, która potrafiła przekonać Podkarpacie do kobiety z Platformy, chociaż konkurowała na tej samej liście z silnym mężczyzną, szefem Solidarności, pamiętacie, 5 lat temu, i wygrała w kapitalnym stylu. I Krysia Skowrońska, taka opoka, też osoba skromna, ale naprawdę i kompetentna, i waleczna. Robię ten przegląd wojsk i przegląd regionów, żeby przypomnieć wszystkim w Polsce, że wybory do Parlamentu Europejskiego to jest sprawa nas wszystkich. Mówię o tym, ponieważ wiem, to nie jest moje przypuszczenie, to jest moje 100% przekonanie, że od tych wyborów naprawdę bardzo dużo zależy. W każdym polskim mieście, w każdej polskiej wsi odczujemy prędzej czy później skutki naszego wyboru.